Witajcie, witajcie w nowym dniu. My de facto zaczynamy procedurę startową. Że tak powiem, zwijamy bęka. Rowery żeśmy już powiesili. Dzisiaj bez pokrowca, bo lecimy na Omiś, to zaraz po prostu będziemy z nich korzystać. Więc tutaj jeszcze zlejemy szarą wodę, weźmiemy czystą wodę i lecimy na Omiś. Słuchajcie, wczoraj przerwaliśmy nagrywanie z prostego powodu, że po prostu bateria padła. No faktycznie cały dzień nam ta wycieczka zajęła i teraz takie szybkie podsumowanie. Jeżeli macie możliwość, zróbcie to. Naprawdę ta wycieczka sama w sobie to jest challenge. Ta wycieczka sama w sobie to jest challenge. Uwaga, 15 km w jedną stronę w sumie nam wyszło. No niecałe 30 km żeśmy wczoraj zrobili. I to było na takiej zasadzie, że co chwilę coś się działo. Co chwilę. To nie jest wycieczka po parku na równym terenie, to po prostu jest góra dół, widoki, skały, różne przesmyki, przejścia po plażach, po ulicach, podjazdy, zjazdy. Naprawdę ta wycieczka to jest taka hardkorowa aktywność. Pewnie jakbyśmy mieli te rowery elektryczne, które gdzieś tam przechodziły koło obok nas, po prostu szły jak burza, no to może byśmy nie poczuli tej takiej mocnej aktywności. No ale ja powiem tak, no wczoraj spaliłem chyba wszystkie kalorie, jakie przez tydzień tutaj zdobyłem. Więc jeszcze raz, jeżeli macie możliwość zrobienia trasy z Makarskiej przez Baśkę Wodę na Brele, to jak najbardziej tak. Dobra, nie przeciągam. Zwijamy to, rozliczamy się z tym kampingiem. Spaliśmy tutaj dwie nocki. Rekomenduję ten kamping. Jest cichutki, spokojny na Makarską jak na raz. Bardzo zauważyłem właśnie, że część kamperów tu po prostu wpada, nocuje, zalicza Makarską i leci dalej. I z takich ciekawostek do tego parkingu jest jeszcze taki, do tego pola na samej górze jest tak zwany parking dla kamperów oczekujących. Ale tam jest taki protip, że za 8 euro można zostać na 24 godziny. Więc słuchajcie, nie trzeba zajeżdżać na camping, zapłacicie 8 euro i tak naprawdę, szczerze, możecie korzystać z tego wszystkiego, co tu jest. Zejść do kibla, wziąć prysznic, pójść na Makarską. No tylko tyle, że nie będziecie podłączeni do prądu, że nie zrobicie sobie serwisu. Dobra, widzimy się za chwilę. Słuchajcie, przyznaję, że ten zrzut wody szarej, który tutaj jest, no jest taki na styk. Jak ktoś ma takiego konkretnego kampera, to muszę powiedzieć, że tutaj, jak sami widzicie, jest wszystko na takie styki. No ale jest. No dobra, no ale jest. Z drugiej strony, no jak nie tu, to gdzie indziej. I my go teraz cyk. Proszę, idealnie trafiamy do dziupli, a w międzyczasie ja idę zatankować wodę. Dobra, słuchajcie, serwis ogarnięty. My teraz już jedziemy w kierunku Omisia. Tam mamy wytyczony kemping w Omisiu. Jest 2. Wzięliśmy 1, zobaczymy. Raczej mamy nadzieję, że no tutaj chyba nas nikt nie zatrzyma, chociaż okej. Oni tutaj, przyznaję szczerze, że na tym kempingu naprawdę było fajnie. I teraz uwaga. Za 100 euro można siedzieć w Makarskiej 4 dni na tym kempingu, a jak ktoś by chciał taniej, to po 8 euro dzień doba na parkingu obok. Nawigację mam wyznaczone, tak naprawdę mamy 40 km do Omisia, to sami wiecie, że 40 km to rzut beretem, ale będziemy jechać jakieś 45 minut, bo kręte górskie drogi i taki ruch, można powiedzieć,
coś się na drodze dzieje, bo tutaj zobaczymy. Więc jak będzie coś ciekawego, to ja się odezwę z trasy, a jak nie, to widzimy się w Omisiu. Dobra, i my wjeżdżamy na kemping. Kemping jest olbrzymi, duży, 3-gwiazdkowy. No i zaraz się dowiemy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Czy nas puszczą automatycznie, czy tutaj pisze click press here. No to ja jestem here. Jaki fajny brego. No i tak sobie tutaj czekamy na to ten. jest recepcja? To jest recepcja? Nie. Nie wiem, gdzie jest recepcja, autentycznie, nie mam bladego pojęcia. Zadzwoń jeszcze raz. Wołowa. Andrzej, widzicie przez kamerkę. O, dopiero teraz. Thank you. Czyli ma być taki dzwoneczek wyraźny. Wyraźne dzwonienie powinno być. No, powiem Wam, widok jest przedni. Ja mam nadzieję, że to będzie widać, co tu leci. Ale powiem Wam szczerze, pierwszy raz coś takiego widzę. Kurczę, jaki to w ogóle efekt. O, ciul. 4 amerykańskie śmigłowce. Ale to w ogóle jest widok. Jaka torpeda. No. My w tym momencie lecimy na miasto zrobić zakupy. No pogoda ma być dzisiaj fajna, no ale zobaczymy, jak to pogoda w Chorwacji płata nam różne figle, a później Wam zaprezentuję ten kemping. Z drona też go zobaczycie. Więc teraz wsiadamy na rowery i lecimy na Omiś. Słuchajcie, my jedziemy rowerami. Ja przyznam szczerze, że na razie się trochę gubię w Chorwacji, bo nie wiem, czy u nich się jeździ chodnikami, czy jeździ się ulicami. Ciężko wykminić tą Chorwację, nie mam bladego pojęcia. No na razie jedziemy chodnikiem i tak ludzi nie ma, tak żeby nikomu nie utrudniać życia ani samochodom, ani ludziom, to na razie jedziemy chodnikiem. Ale też zrobię takie podsumowanie w tej podróży na temat Chorwacja rowerami. Słuchajcie, w centrum miasta, jak widzicie, jest taki parking, ale stoją sobie tutaj kamperki. Pewno jak ktoś nie zostaje na noc, to tutaj zaraz w samym centrum jest parking. Normalnie pewno płatny, a sam potem zobaczę, jaka jest cena za dniówkę, gdybyśmy sobie tutaj chcieli sobie na nockę stanąć. Może pewno gdzieś to będzie taryfikator, to zaraz go poszukamy i zobaczymy, jak to wygląda finansowo. Taki parking, bo co innego, nie wiem, tak jak żeśmy, była godzina płatna była, gdzie to był, dobra, jest, 3 euro godzina, 3 euro godzina, słuchajcie, 3 euro godzina, każda rozpoczęta godzina 3 euro, 10 godzin 30 euro. No to na 10 godzin to na pewno się nie opłaca tutaj stawać, ale na 2-3 godzinki jak najbardziej tak. Więc przy tym parkingu, który Wam pokazywałem, za 3 euro godzina jest taka marina. My teraz na skraju tej mariny jesteśmy, ja ją Wam pokażę z drona, a tam na wprost widać ten most, który cały czas robią, bardzo dużo ludzi go pokazuje na YouTubie. Tam jest taka, nie wiem, czy to będziecie widzieć, taki zamek wystający w połowie góry, takie mury obronne. My teraz tą mariną się przejedziemy chyba na drugą stronę pojedziemy zobaczyć.
Zobaczymy jak jest na Zobaczymy jak jest na drugiej stronie. Słuchajcie, jak widzicie, no, takie moje pierwsze wrażenie, że widokowo jest tu naprawdę fajnie. Jest tu na czym oko zawiesić. Trochę pochodzimy i pojeździmy rowerami. Teraz znowu je pchamy, ale weszliśmy na drugą stronę tego mostu, którego tutaj widzicie. No i idziemy sobie tą promenadką zobaczyć, jak to wygląda. Raczej wieczorem też spróbujemy wyjść na Omiś. No, rowerkami przypedałowaliśmy pod ten most, żeby go tutaj zobaczyć. Tam dalej już nie będziemy pedałować. Akurat to taka miejscóweczka, chcieliśmy go zobaczyć, jak ono wygląda tak z bliska, że tak powiem. Można by było tam gdzieś dalej jechać, ale my już zawracamy w stronę Splitu, na tamten zameczek będziemy lecieć. No, jedziemy teraz alejkami, chociaż powiem wam szczerze, ciężko tu się jeździ. To widać, nie ciężko, co tam, żartowałem. Szeroka, piękna alejka, a po prawej stronie jest plaża. Omiś jest mały, łatwo go przespacerować i przyjechać na rowerze. Ja zrobię wam oczywiście podsumowanie, ile nam to zajęło zwiedzenie całego Omisia. I chyba teraz pojedziemy wzdłuż wybrzeża. Nie wiem, bo nie widziałem, co jest za zakrętem, ale za zakrętem jest taka Irish Pub. No dobra, może być Irish Pub. No, wcisnęliśmy się gdzieś tutaj w jakąś taką uliczkę boczną, bo tak sobie eksplorujemy go. Więc faktycznie jak każde miasto w Chorwacji ma bardzo dużo, Omiś ma te swoje zakamarki, gdzie są restauracyjki. Także jest tutaj gdzie spędzić czas. I ja tak myślę, że my sobie tutaj dzisiaj pobłądzimy, pochodzimy i musimy zrobić zakupy, bo dzisiaj obiad jemy w Bęku. Więc wrócimy teraz do Bęka z zakupami, a wieczorem wyjdziemy sobie pochodzić, bo jak widać na załączonym obrazku, tutaj jest parę miejscówek. No jeszcze tam na marinę pojedziemy zobaczyć, jak marina wygląda w Omisiu. Więc jest jak na razie ok. No i mamy fotostopik na główną plażę w Omisiu. Ona teraz, jak widać, jest pusta, ale ma piękny krajobraz ta plaża. Faktycznie. No i woda jest czyściutka. O, proszę. Zobaczcie, woda jest tutaj czyściutka. Powiem, że woda od strony kempingu nie zachęca. Woda od strony kempingu nie zachęca z powodów glonów, które tam są. Pierwszy raz zobaczyłem, że są tam glony. No ale z drugiej strony, jak tu będą tłumy i rzesze turystów, bo przyjedzie tutaj setki tysięcy do Omisia turystów i nie będzie miejsca, gdzie się położyć na plaży, to tamta plaża wtedy faktycznie będzie petardą. Lecimy dalej. No i tak, nie wiem czy widzicie, ale wróciliśmy z Omisia i już się pięknie rozpadało, pięknie sypie deszcz. My akurat sobie musimy w tym momencie posiedzieć i pooglądać filmiki na YouTubie, nadrabiamy YouTuba, ale ponoć ma jeszcze dzisiaj być pięknie. Ponoć jest taka plotka, więc jest to taki wiosenny deszczyk w Omisiu. Na dworze nadal leje, chociaż już trochę mniej. My mamy, że tak powiem, zajęcia kamperowe, a chciałem wam pokazać jedną rzecz.
To są nasze takie inspiracje, czyli kanały, które obserwujemy i między innymi... Stop. To są nasze kanały, które obserwujemy i czerpiemy z nich wszelkiego rodzaju wiedzę i inspiracje. Terrasfera, Northside Blog, Nie do zajechania, nasz Caravaning, The Slowers, Foxy w Edenie, Australian Trip. Szkoda, że on już tak przestał, bo miał fajne historie. Oczywiście podróżowanie, Kampermaniaki, Busem przez świat, Ciesz się chwilą, Majowanie, Minimalsi, Camper for Life i tutaj Mencels on the go. Mencels on the go. Aha. Nie, to nie było śmieszne, ale okej. Słuchajcie, i teraz tak, gdyby ktoś miał jeszcze jakiś taki fajny kanał, którego my tutaj nie mamy, to proszę rzućcie w komentarzu linka właśnie do tego kanału, bo nieraz jest taka bieda, że nie ma co pooglądać. Fakt, że dzisiaj jest niedziela, tak, dzisiaj jest niedziela, więc my tutaj mamy cały wyrzut nowych filmów w niedzielę i sobie będziemy dzisiaj wieczorkiem je ciśli, chyba że ta niepogoda nam się przerzuci, to pewno zaraz będziemy ciśli, bo już tam ekran jest przygotowany. Choć ja teraz sobie właśnie poskładam, no i zobaczymy, jak to się skończy. Słuchajcie, my zaraz wychodzimy na miasto do Misia, ale ja przypomniałem sobie, że obiecałem Wam pokazać ten kemping. Kemping pokażę Wam rowerem, bo on jest trochę większy, że tak powiem, standardowo, więc tak szybciutko od tej strony zaraz zawrócimy i już. Dobra, z przodu widzicie recepcję. No wjazd jest tak trochę dziwnie, bo wjazd jest tam głęboko, tam do przodu widać wjazd, tam się rampa podnosi, trzeba tutaj dopiero dojechać na recepcję, no ale dobra, mamy tą recepcję i teraz tak, parcelki, które są te tanie na kartę ADAX, to są parcelki oznaczone kolorem B. Na żółto kolorek B i już sobie przez nie przejedziemy, żebyście zobaczyli. Teraz tak, te parcelki są olbrzymie, szczerze. Bardzo ładne, duże, olbrzymie. Tu jest oczywiście zadrzewione wszystko, więc cień jest taki, cień tego jest, znaczy pada wszędzie cień, dobra, o tak. Nieraz człowiek się nie potrafi wysłowić w tak prostych sprawach, tak? No jak widzicie, plac tutaj jest olbrzymi, są tam domki, jak na każdym kempingu są domki. Tutaj mamy toalety, prysznice, sanitariaty i ja teraz nie będę tego pokazywał, ale jak najbardziej jest ok. Jest czyściutko, jest schludnie. Także można powiedzieć, że do tego kampingu nie ma co się doczepić, tak? I teraz powiem Wam tak, mieliśmy tutaj w tym miejscu być dosłownie na tych polach, bo ja akurat potrzebuję, wiecie, przestrzeń na Starlinka, żebyśmy mieli ten internet, bo dużo tam pracujemy na internecie, dlatego jest to nam potrzebne. Ale każdy kemping gdzieś tam daje od siebie swój internet i na tym kempingu też jest internet. Co prawda myśmy go jeszcze nie sprawdzali, nie podłączaliśmy się, ale na każdym kempingu, na którym byliśmy, był internet. Na tym też jest. I teraz tak, to wszystko, co tutaj widzicie, są parcele te za 23 euro na kartę ADAX w maju. Więc jak widzicie, nie jest to drogo. I teraz słuchajcie, oprócz tego, że tam się płaci, na tą kartę macie gwarantowaną cenę 23 euro, koniec, kropka, tak? Ale oni bez tej karty i tak muszą Wam naliczyć opłatę jakąś turystyczną od osoby. No i na tym kempingu też taka dziwna rzecz pierwszy raz mnie spotkała, bo na tym kempingu mają tak zwaną opłatę rejestracyjną.
No i pani wzięła od nas 2 euro za to, że nas zarejestrowała. Powiem szczerze, że na poprzednim kempingu też była taka opłata, ale ta pani nam o tym nie powiedziała. Co to znaczy? Ta pani powiedziała nam tak, pierwszy dzień tam będzie kosztował chyba 28 euro, a kolejne są po 25 euro. No ja podejrzewam, że właśnie w tym pierwszym dniu była ta opłata rejestracyjna. Dobra, teraz sobie pojedziemy na te domki, żebyście zobaczyli jak domki. Nie lubię jeździć pod słońce, bo nie dość, że ja oczy zamykam, to jeszcze na kamerze nic nie widać, ale już mamy cień. Jakby ktoś chciał akurat zaliczyć ten kemping w Omisiu, to muszę powiedzieć, że chyba ma mało miejsc na sezon przygotowanych, bo tutaj mimo wszystko, że te pola były takie duże, no to ja tam chyba 110 miejsc zobaczyłem, albo coś koło tego. Jeszcze sprawdzę. Mają bardzo dużo domków kempingowych, tak jak widzicie po prawej i po lewej stronie. Widzę, że dzisiaj jest zlot motocyklistów na kempingu. Od tej strony, no i oczywiście ten kemping ma jedną wielką, długą plażę, ale kurczę, powiem Wam, że ta plaża mnie za bardzo nie urzekła. Tu jest jeszcze pole kempingowe od tej strony. Teraz się przez nie przejedziemy. Na tym polu nikt nie stoi, no bo nie wiem, no faktycznie ono jest takie, pewno jak już tam są miejsca zajęte na tamtym polu, no to na to przychodzą. Czyli jak już tam nie ma jak się wcisnąć, no to na tym polu przychodzą. No i tak, i myśmy tutaj mieli spać w cenie właśnie tej takiej mega promocyjnej, bo to cały czas staramy się płacić tą najniższą cenę, skoro mogę zapłacić tam 23 euro za spanie, no to dlaczego nie? I słuchajcie, mieliśmy tutaj spać za 23 euro, no ale kurczę, powiem Wam, że jak zobaczyliśmy tą naszą miejscówkę, no dobra, szarpnąłem się i mówię, dobra, żyje się raz. No i było takie szarpnięcie się, rozbicie skarbonki. I teraz tak, teraz się przejedziemy alejką. Po prawej stronie są te już parcele droższe. Po mojej prawej stronie są parcele droższe, po tej lewej stronie są jeszcze tańsze. Dlatego, że po prawej stronie są parcele już bliżej plaży. One nie są, kurczę, tak za bardzo bliżej plaży. I szczerze powiedziawszy, nie chciałbym płacić za tą parcelę, która jest po mojej prawej stronie. 2 razy tyle, słuchajcie, 2 razy tyle, jak płacę za tą parcelę, która jest po mojej lewej stronie. No, dziwne, ale no taka jest polityka. Pewno by było tak jak w Zadarze. Jak żeśmy przyjechali do Zadaru, rzuciliśmy się za 23 euro na parking, a pani powiedziała, że zostały już tylko złote miejsca. Po 50 euro za dobę. No dobra, no to wtedy taka decyzja, albo opuszczamy Zadar i lecimy dalej, albo zostajemy i trzeba to przeżyłować, prawda? No. I pewno tu też się tak dzieje, że te tańsze miejsca w pierwszym tym są rozrywane, a potem już spóźnialscy niestety płacą za te droższe miejsca. Ale ja Wam teraz pokażę to właśnie droższe miejsce, bo my jedziemy już w kierunku, gdzie postawiliśmy Benka. I żeby było zabawnie, Benek stoi na parceli numer 1. Pierwsze miejsce, top position, pole position. Tu jest tak dziwnie 123, czyli już wiecie ile jest miejsc. 134, o dobra, 134 miejsca były. 134 miejsca, więc tu są te na czerwono, czyli te droższe. Ale teraz ja Wam pokażę. Benek stoi na parceli numer 1. Tu mamy 8 parcele, tu mamy 7 parcele. No i jedziemy
i praktycznie, no zresztą wy już tak wiecie, bo stoi, że tak powiem, w najpiękniejszym możliwym miejscu na tym kempingu, jaki jest. No i tylko dlatego, że to miejsce było wolne, to ja mówię, dobra, szarpnijmy się, będzie 2 piwa mniej, no 4 piwa mniej, no ale za to mamy dzisiaj piękne spanie. No i proszę, no i tutaj stoi Benek w takim miejscu, więc sami widzicie, że musieliśmy się na to zdecydować. Nie było innego wyjścia. Było po prostu, jak to mówią, żyje się raz, prawda? No. I jeszcze tutaj, czekajcie, zaraz zjadę dosłownie 1 metr. Pokażę Wam ten basenik. Ten basenik, który tutaj też jest, bo mają oczywiście basenik. Proszę. Może woda teraz nie jest za atrakcyjna, no ale pewno jak przyjdzie sezon, to w sezonie sami wiecie, jak wyglądają plaże, które tutaj są, tak? No i to jest pierwszy raz widzę, pewnie żeście już widzieli, ale pierwszy raz widzę plażę, która ma taki ciemny piaseczek, nie ma żadnych tych kamyczków tutaj, tylko normalny taki ciemny piaseczek. A może teraz jest ciemny, bo padał deszcz, tak? To też może być tego. No dobra, słuchajcie, to jeśli chodzi o ten kemping, to on mniej więcej tak wyglądał w takim telegraficznym skrócie. Z drona go też będziecie widzieć, albo żeście już widzieli, albo go zobaczycie. Nie wiem, w którym momencie ten film z drona do niego dołączę. I szczerze, no to my akurat mamy takiego pro-tipa, tak? Ale jeżeli miałbym tu przyjechać, to bym wziął najtańszy. To bym wziął najtańszy i tyle, bo jak wiem, no człowiek nie siedzi, chociaż może i siedzi. Co nie, my to dzisiaj mamy zamiar wieczorem usiąść przed tym i z widokiem na Marę, prawda? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz odkładam rowerki, bo my za chwilę wychodzimy. Słuchajcie, dogrywka materiału. To jest łazienka, a tutaj są prysznice. O, powiem tak, no są prysznice, ok, czysto. Tutaj jest, proszę, duży prysznic. Miejsce do powieszenia wieszaczek dwuprzedziałowy. Także jak widać jest ok. Jest przede wszystkim czyściutko i nie jest to jakaś tam komuna. Codziennie jest tutaj sprzątana. Tu jeszcze już na sam koniec mycie garów, tak? Miejsce mycia garów. Takie stanowisko. Ale niestety nie mają tu praleczek. Przynajmniej praleczek żeśmy nie znaleźli. Jest tak hand wash, tak? Czyli ręczna praleczka. Poprawne WC chemiczne. Jest czyściutko, więc powiedzmy wszystko na miejscu. Powiem Wam tak, szczerze, szok to ja przeżyłem, jak byłem w Zadarze na premium. Tam na tym kempingu premium faktycznie to było widać, że to jest camping premium i czuć było tą różnicę pomiędzy takim kempingiem a zwykłym, bo to jest zwykły kemping, że tak powiem, nie urywa wiecie czego. No ale też jest taka prawda, że premium musi się różnić od zwykłego kempingu, prawda? Dobra, lecimy na wieczorny Zadar. Może nie jeszcze wieczorny, ale jest godzina 19, więc zobaczymy, no gdzieś coś się napijemy na Zadarze, zobaczymy, jak tu wieczorne życie wygląda. Chociaż no jest maj, sezon się jeszcze nie zaczął, więc naprawdę nie oczekuję cudów. Oczywiście. No dobra, będziemy teraz eksplorować centrum. Powiem szczerze, że Omiś troszkę jest opuszczony. My jesteśmy tutaj
żeby powiedzieć dokładnie 21 maja, a w Omisiu nic się nie dzieje. Totalnie nic się nie dzieje. Teraz wejdziemy na najbardziej ruchliwą ulicę Omisia, jaka jest, i zobaczycie natężenie. No ponoć w sezonie tutaj jest jak pielgrzymka w Częstochowie, tak? No sezon niby tam za równy miesiąc się zaczyna. A teraz idziemy jakby martwym miastem. Faktycznie żeśmy tutaj rano przyjechali, żeśmy sobie zrobili spacerek do południa w pięknym słoneczku. To pierwsze wyjście było takie, no to gdzieś tam nastrajało pozytywnie. No proszę, jest to wyjście na tą góry wieżyczkę, tędy się wchodzi, ale my teraz nie będziemy jej eksplorować, może następnym razem. A teraz przejdziemy się tą główną ulicą Omisiową, którą ma tu być cała masa knajp i lokali, w których siedzą, że tak powiem, tysiące turystów. Tak, jest chyba jakaś imprezka. Dobra, zgadza się. Jest impreza, jest wesele. Wskazywało to na jakąś imprezę domową. A tu grubo się dzieje. No i dobra, mniej więcej to by tak wyglądało centrum rozrywki w Omisiu. Centrum rozrywki w Omisiu właśnie żeśmy przeszli. O. I teraz chyba zaraz będziemy za Omisiem, tak? Nie no, żartuję, wygłupiam się. Ta uliczka naprawdę jest fajna i jest klimatyczna, ale chyba jeszcze za wcześnie. Na ten klimat. Muszę wam coś pokazać. Ja nie wiem, czy to zobaczycie, ale to jest po prostu sztos. I tu jest taka wieża. Tu jest po prostu takie zakamarki, oczywiście gdzieś to prywatne ale dosłownie no schodzi się. Adrianka, idź zobacz. No zobacz, wejdź tam. Warto zobaczyć. No. Więc tak mniej więcej wygląda główna i jedyna ulica w Omisiu. Ludzie już są, można powiedzieć, już są. Ja wiadomo, tam się trochę sobie pożartuje, ale tak, no jest delikatnie przed sezonem. W niektórych miejscach, jak żeśmy byli, już można powiedzieć, że ciężko się jest wcisnąć, a niektóre miejsca już mają ten. Ja powiem wam tak, no był ten moment w Zadarze, że żeśmy miejsca na kempingu nie znaleźli, tak? Przyjechaliśmy do Zadaru i musieliśmy brać tą dosyć drogą lokalizację, no bo kemping był na full i faktycznie tam w Zadarze było sporo ludzi. Dąbrownik to chyba to jest takie miejsce na ziemi, gdzie przez cały rok są tłumy ludzi. Tam chyba się nie odróżnia. Tam chyba nie ma, że nie ma sezonu, tak? O. No. Tak. No a tutaj no niestety pozamykane. Pozamykane wszystko. No i idąc usłyszeliśmy dźwięki muzyki i światełka, które tam biją, więc już się kierujemy w tamto miejsce. Wy go teraz nie widzicie, bo tu wszystko jest w budowie.
fakt faktem, ja już to powtarzałem, mówiłem, ale Chorwacja się buduje na całej długości. Do jakiego miasta żeśmy nie wjechali, do jakiej wioski zabitej dechami żeśmy nie wjechali, to cały czas chłopy coś robią, coś remontują, coś wymieniają, coś rozbudowują. O i proszę, i mamy straż pożarną. Jakby ktoś nie widział, to w Omisiu jest. O kurczę. I to chyba jest coś, impreza ze straży pożarnej może. No zaraz zobaczymy. Nie, tutaj patrz, te samochody nie blokują straży pożarnej. Bardzo ciekawe, gdyby było tak. To chyba od strażaków. Dobra, to idziemy na imprezę, bo już pewno słyszycie te dźwięki. Już kurczę, już pewno słyszycie te dźwięki. O kurczę, kafurka. Niezła baza, ja wam powiem. Unimog, super. Dobra. Dobra, tutaj jest taka piękna alejka. Te drzewka pewno będą za chwilę podświetlone, bo widzę, że one są owinięte, a my musimy przeskoczyć właśnie na tamtą imprezę, bo chyba wszyscy mieszkańcy Omisia są w tamtym miejscu, więc szukamy jakiegoś pasa i lecimy na drugą stronę. Więc jak widzicie, mniej więcej tak to wygląda, taka mała imprezownia. Być może to są tak zwane dni Omisia. W każdym bądź razie no przyszli tutaj ludzie, music leci, ale kurczę tak, nie wiem, koncert ma być czy co? Zaraz się dowiemy co to jest, no bo tak wszyscy tu stoją, wcinają. Ty, darmówka jest. No tak, patrzcie się, coś wam pokażę, tu jest darmowe żarcie, ale daje się śmieje. Tu mamy scenę, tu się przygotowują jakieś tam grupy taneczne do tańczenia, a tam gdzie jest tak dużo ludzi, restauracje wystawiają się ze swoim żarciem. Więc każdy mógł sobie podejść i dostać jakąś taką próbkę. No myśmy wzięli co 2 próbki, tak w ciemno, ale przynajmniej pierwszy raz zaliczymy chorwackie lokalne jedzenie, prawda? No dobra, my sobie tu poczekamy, zobaczymy co tu będą pokazywać. My w sumie lecimy na kemping, ale tak już tak 2 zdania na koniec od prowadzącego, że Omiś o tej porze roku jeszcze nie zachęca. Jest, mimo to w Omisiu jest tak pustawo. Wieczorami, jak widzicie na załączonym obrazku, większość knajp jest zamknięta, sporadycznie, rzadko która jest otwarta. Znaczy może inaczej, większość knajp jest zamknięta, te co są otwarte to są w większości puste, bardzo mało ludzi jest. Więc o tej porze roku Omiś jeszcze nie zachęca, aczkolwiek tam lokalsi, jak pokazywałem wam, mieli swoją własną imprezę dzisiaj. Może wszyscy są na tej imprezie. W końcu było darmowe żarcie. Chodź tędy idziemy. My teraz idziemy w kierunku kempingu. Także sobie dzisiaj przychillujemy się na kempingu.